Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj mamy zadanie zrobić jakąś gładką dekorację w kolorze szarym. Powinno przypominać jakiś gładki kamień, no coś takiego. Tak szczerze mówiąc jeszcze dokładnie nie wiem. Będziemy to wymyślali po drodze, więc spróbujemy zrobić. Pogruntowałem gruntem kwarcowym próbkę. Grunt podbarwiony jest. On nie jest podbarwiony do końca pod kolor tego tynku, ale myślę, że będzie dobrze. Zabarwiłem cienkie marmorino i będziemy coś robili. Mamy taśmy do niczego w ogóle, w sensie do niczego się nie klei. Wspaniała taśma, ale na próbki spróbuję zużyć. I nakładamy pierwszą warstwę. Nakładamy cienko na wzór stiuku. Nałożyłem pierwszą warstwę cienko na wzór stiuku. Dlaczego na wzór stiuku? Ponieważ na dużej powierzchni materiał przysycha i jeśli my nakładamy jego pasami, to jest ryzyko, że te równe pasy gdzieś nam przeschną i później to będzie nam wychodziło brzydkim rysunkiem na warstwie drugiej. Jeszcze wziąłem gąbkę wilgotną i tą gąbką ujednolicę ten tynk, żeby nam nigdzie nie było tych żadnych tarek po pasy. I można zrobić jeszcze ślad a-la żyłka. Nie wiem, czy z tych żyłek coś mi wyjdzie, ale zrobiłem na wszelki wypadek, w razie czego jeśli się przypali tynk na drugiej warstwie, to jest szansa, że on się przypali w takim kształcie tych żyłek, które zrobiłem tą gąbką. Więc poczekajmy, aż ta pierwsza warstwa wyschnie i będziemy nakładali drugą warstwę. Pierwsza warstwa nam już wyschła i teraz będziemy nakładali drugą warstwę cienko na wzór stiuku. Bardzo ważne, żeby nałożyć ten materiał w taki sposób, żeby jak można mniej zostawało tej tarki po pasce. Widać, że jest równo i zaczekamy, aż ta druga warstwa nam wyschnie. Ta druga warstwa nam już wyschła i teraz musimy je lekko przeszlifować. Ponieważ materiał jest bardzo cienki i bardzo delikatny, bardzo ostrożnie trzeba dobierać sposób szlifowania. Prawdopodobnie maszyna obrotowa będzie psuła to, ponieważ ona za bardzo mocno pracuje nawet na małych obrotach. Jeśli szlifować maszynowo, to ja bym zastanowił się a propos oscylacyjnej maszyny. Ale tutaj na próbce to maszynę szlifować nie ma sensu. Wezmę papier ścierny i ręcznie to przeszlifuję. Ja tutaj używam papieru ściernego 320. Po tym szlifowaniu materiał mniej więcej wygląda jak przyszlifowany kamień. I faktycznie stopniem szlifowania można nadać efekt bardziej mocny albo mniej mocny. Taki efekt już mógłby być, ale ja jeszcze jego delikatnie wzmocnię. Jak to zrobię, za chwilę Państwu pokażę. Oczyściłem tą próbkę, może troszeczkę przesadziłem ze szlifowaniem, ale na ścianach to łatwiej, ponieważ ten kurz nie zatrzymuje się na powierzchni i tak nie przeszkadza i bardziej widać, co robimy, co wychodzi nam podczas tego szlifowania. Spróbujemy jakoś poprawić sytuację i zaczynamy działać. Biorę zwykły pędzelek, cienki, można nawet jeszcze cieńszy. I mam jeszcze cieńszy pędzelek, trochę zużyty, ale jeszcze będzie nadawał się. Normalną wodę, mokrą gąbkę, bardzo nieregularną. No i zaczynamy działać. Biorę normalną, zwykłą packę, lepiej, która bardziej brudzi, no ta nie bardzo brudzi, ale i nagładzam.
więc tak, tynk przy pomocy naglazania na sucho nabrał niejednolity połysk. W niektórych miejscach bardziej świeci się, w niektórych miejscach mniej świeci się, czyli wygląda jak naturalnie ścięty kamień. W tych miejscach, gdzie na mokro robiłem takie żyłki i przygladzałem, to tam może bardziej świecić się w tych miejscach i on będzie lekko zmieniony kolor i będzie widać mniej więcej strukturę tych żyłek. I później jeszcze pokażę w razie czego, jeśli my chcemy dodatkowo wzmocnić jeszcze akcenty tych żyłek. Teraz nam to wyszło. Jak widzimy, w tych miejscach, gdzie robiłem takie wodne żyłki i napalałem, nie do końca znikły po wyschnięciu, jednak widać różnicę w kolorze. I o to nam chodziło. Nie potrzebujemy, żeby te żyłki bardzo mocno strzelały, ale jeśli tak patrzeć pod światło, to w tych miejscach te żyłki bardziej się świecą i o to nam chodzi. Teraz bierzemy dość mocno rozwodniony impregnant i impregnujemy po całej powierzchni, dlatego żeby zmniejszyć chłonność tego materiału. Impregnant powinien wysnąć, zadziałać i dalej będziemy z tym rzeźbili. A więc tak, impregnant tam już jest suchy, już zadziałał i zmniejszył chłonność tynku. I teraz wziąłem tą samą wodę, dodałem bardzo małą ilość pigmentu, jakiego pigmentu i ile tego pigmentu dodawać, to już według uznania wykonawcy. I teraz będę delikatnie, tylko punktowo wzmacniał te żyłki. I teraz jeszcze gdzieniegdzie wzmocnimy bardziej ciemnym kolorem. I już mamy marmurek, który teraz ostatecznie zaimpregnujemy. Impregnujemy jak zwykle od dołu do góry. Po impregnacji materiał trochę się ściemnił, ale po wyschnięciu wszystko wróci i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie.